Kolejnym krajem na trasie mojej podróży jest Gujana i trzeba przyznać, że lepiej trafić nie mogłem, bo akurat podczas mojego pobytu kraj świętował 60. rocznicę uzyskania niepodległości. Ale trafiłem! Ulice zamieniły się w jedną wielką imprezę, pełną muzyki, tańca i kolorowych parad. Tysiące mieszkańców wyszło świętować jeden z najważniejszych dni w historii swojego państwa, a atmosfera przypominała prawdziwy karaibski karnawał. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a jej kulminacją był spektakularny pokaz dronów nad stolicą. Zobaczcie, jak wyglądały obchody, na które zupełnie przypadkiem udało mi się trafić. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety Najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. No i lecę dalej. Kolejny przystanek Gujana. Pozdro z Gujany. Dojechałem do hotelu. Akurat zabrałem się z jakimś ziomeczkiem z lotniska, który mówi, że mnie widział w samolocie wcześniej, jak leciliśmy do Gujany francuskiej. Mówi, że mnie rozpoznał. Coś się tam oszczędziło. Pierwsze co? Zaczynam trening. Świetna siłownia. No, a później dzisiaj robię taki luźniejszy dzień trochę. Taki bardziej dla siebie, a nie do nagrywania. Ale tu jest miks ludzi. Ale co ciekawe, najwięcej jest Hindusów tutaj. No i na siłowni powiem wam, że było to widać. Naprawdę było ich bardzo dużo. Jutro jest wielkie świętowanie. Dzisiaj w nocy się już w sumie zaczyna. O 12 w nocy symbolicznie wywieszają flagę, że tak jakieś ogłosić niepodległość. I dużo się dzisiaj ma dziać tutaj i jutro szczególnie. Jutro to najwięcej oczywiście. Także cieszę się, że akurat tak trafiłem. No zupełnie przypadkowo, no ale fajnie wyszło. Wszędzie możecie zobaczyć te flagi. No i tak w ogóle, jeszcze jest tutaj teraz karnawał. Zaczął się w tamtą środę i kończy w tą środę. Także wczoraj też niezła imprezka była na mieście, ale akurat wczoraj nic nie nagrywałem. Znaczy ja nie imprezowałem, ale działo się. Tak w ogóle moje plany się trochę pozmieniały. To co miałem założone na Gujanę, no niestety nie całkiem się udało. Miałem być teraz w dżungli. Miałem na 3 dni tam pojechać. Dzisiaj już tam być, jutro i pojutrze środę sobie wrócić. W czwartek lecieć dalej, bo na 5 dni tu przyjechałem. No i z racji tego, że z planami jest czasem różnie, tym razem też nie wyszło. Parę dni przed moim przyjazdem gościu, który miał mi zorganizować wyjazd do dżungli, napisał, że się rozchorował, że musi iść do szpitala i niestety musi odwołać mój wyjazd. No i oczywiście próbowałem na szybko coś zorganizować innego, żeby pojechać. Ale z racji tego, że jutro jest właśnie święto niepodległości, żadna firma nie chciała mnie na te 3 dni tam zabrać. I niestety zostałem tutaj. A czy tak szczerze, to stety i niestety, bo tutaj też bardzo dużo będzie działo. Do dżungli pojadę w Wenezueli, dodatkowo oczywiście na St. Angels, na wodospad. Mam już tam wszystko zaplanowane i tam raczej moje plany się nie zmienią. Przynajmniej mam nadzieję. No i też miałem tutaj dojechać drogą lądową z Surinamu, ale jak sprawdziłem, że droga, czyli bus, łódka, bus, to 12 godzin, przez które nic by się nie działo, tylko jechał i płynął, a samolot leci godzinę, zdecydowałem się, że przylecę, żeby inaczej wykorzystać ten czas. No, jeszcze nie powiedziałem, bo nie ogłosili niepodległość w 1966 od Brytyjczyków. Mówi się tutaj po angielsku. Jest to jedyny kraj w Ameryce Południowej, na kontynencie, gdzie mówi się po angielsku właśnie. Także to też jest bardzo ciekawa sprawa. Taki karaibski klimat tu jest bardziej. Co chwilę gdzieś reggae leci. Piękne pokolonialne budynki. A w centrum parę takich jest. Jeszcze fajnie odnowione. Z 1888 roku ten budynek. O, to City Hall, czyli ratusz. Samo centrum miasta bardzo lokalnie, bardzo. Wszędzie coś sprzedają, dużo sklepików, market
Całe centrum to jest wielki market. No i niestety się rozpadało. Troszkę moje plany tu pokrzyżuje. Ale zapowiadali, że ma dzisiaj lać cały dzień w sumie. Niestety, ale teraz sezon deszczowy jest. Pogoda dzisiaj... O, tak, co kurde. CSC. Taksówka właśnie przyjechała. Pogoda mi się nie rozpieszczać, aż teraz na chwilę się dobrze zrobiło. W samej Gujanie mieszka poniżej 1 miliona ludzi. Sama nazwa Gujana też się wzięła po prostu z plemiennego języka i co ciekawe, Georgetown jest miastem, które leży poniżej poziomu morza i często jest zalewa. Ale co ciekawe, jak z tym walczą tutaj. W całym mieście jest sieć kanałów pobudowana. Prawie jak w Holandii, można powiedzieć. Tyle, że tymi kanałami nie da się pływać. Bo co jakiś czas jest droga, jest mostek i no nie da się. Ale są. No i dodatkowo oczywiście wały przy morzu, przy oceanie. I niby to chroni. Ale i tak słyszałem, że często jest właśnie zalewane i jest jak jest. Jadę teraz na razie do hotelu, bo pogoda mi nie dopisuje, także muszę zrobić chwilę przerwy, później wybijam dalej. W ogóle parę lat temu, to w wybrzeży Gujany, odnaleźli ropę. I kraj dość mocno zaczął się rozwijać od tego czasu. Jest tutaj w sumie najszybciej rozwijającym się w całym tym obszarze. A mimo tego, że mają swoją ropę, na stacjach benzynowych wcale tania nie jest. Bo jak patrzyłem, to tak średnio około 5 zł kosztuje za litr. Za paliwo tutaj, także tania nie mam. Dobra, południowe wyjście jeszcze. Przyjechałem znowu do centrum. Szczerze, miałem jechać do biura, zmienić mój bilet. Do biura Caribbean Airlines. Sąd. Ale niestety powiedzieli mi, że mi nie zmienią ze względu na to, że na Booking zarezerwowałem bilet, bo stwierdziłem, że dzień wcześniej stąd polecę do Trinidad and Tobago już, ale się nie uda. A dlaczego? Ze względu na to, że znowu mi kolejną wycieczkę odmówili na środę, którą miałem mieć. Mi się cały plan posypał. Wiecie, dla nich ten diamentowy jubileusz tutaj, czyli to 60-lecie niepodległości, to jutro mają wolne, pojutrze mają wolne. Chcą spędzić z rodziną, czasami na wycieczki jeździ, także trochę im się nie dziwię. Z jednej strony dobrze trafiłem, a z drugiej strony bardzo źle trafiłem. Możecie zobaczyć budynek rządowy. To jest ogromny market, nazywa się Stradbroke Market. Ale tam w środku jest ciężko nagrywać. Muszę się teraz taką łódką przepłynąć, żeby zobaczyć, jak wygląda z rzeki wybrzeże. Kamizelkę dostałem, zaraz startujemy. Przepłynę się po prostu tam i z powrotem. Cena za taką przeprawę przez rzekę z jednej strony na drugą to 2 zł mniej więcej. A w ogóle też to jest tak brudna woda. Każda rzeka po prostu ma brązowy kolor. To taki naprawdę mocno brązowy. W Gujanie w ogóle mieszka mniej niż 1 milion ludzi. Jest to jeden z najmniejszych krajów, najmniej licznych krajów w Ameryce Południowej. I co ciekawe, właśnie 40% tej Indusi to są ludzie, którzy tutaj przypłynęli na statkach do pracy po tym, jak upadło może niewolnictwo, o, tak będzie najlepiej, jak upadło niewolnictwo, no te kraje przez to, że miały bardzo dużo różnych plantacji, potrzebowały pracowników. No i wtedy była masowa emigracja właśnie z Indii. No i pomyślcie sobie to. Kraj taki jak ten. No kto by pomyślał, że tutaj większość kraju, ogólnie każdy jak sobie pomyśli, dobra, Gujana, kraj w Ameryce Południowej, ale on też tak tutaj jest, ale ci ludzie bardziej myślą, że oni twierdzą, że nie są bardziej z Karaibów, to dobra, to jest wszystko pomieszane. Ale, no jakbyście sobie pomyśleli, no to co, o czym pierwszym pomyślicie? No Latynosi, no wiadomo.
A to tak, Hindusi, Afrykańczycy, Chińczycy. Latynozów to jest mało, mała część. Jest to niezły miks kulturowy. Sportem narodowym jest tutaj krykiet, czyli typowo to, co kochają w Indiach. W ogóle z Gujany pochodzi jedna z najsławniejszych sekt, z najsławniejszych masakr, która się odbyła w ogóle. Nie wiem, czy wam coś mówi, Jonestown. To był dokładnie, założycielem był James Jones. Ta sekta była tak mocna, że w pewnym okresie, w takim najbardziej, to powiedzieć, wtedy, kiedy przeżywała swoją takie największą popularność. 30 000 ludzi należało do tej sekty. Wartość wyceniana sekty to było $15 milionów. Mieli tak zgromadzony taki majątek. I właśnie tutaj, w Gujanie, doszło do masowego samobójstwa. 900 osób się zabiło. Ale w sumie trochę więcej, posłuchajcie. W głębi gujańskiej dżungli znajdowała się osada Jonestown, założona przez amerykańską sektę kierowaną przez Jima Jonesa. Jej członkowie przybyli do Gujany w latach 70., wierząc, że stworzą tutaj idealną społeczność z dala od problemów i wpływów świata zewnętrznego. Z czasem życie w osadzie zaczęło jednak przypominać system całkowitej kontroli, a mieszkańcy byli odizolowani od swoich rodzin i otoczenia. W listopadzie 1978 roku do Jonestown przybył amerykański kongresmen Leo Ryan, który chciał sprawdzić doniesienia o nadużyciach wobec członków sekty. Po jego wizycie i próbie wyjazdu, część osób postanowiła opuścić osadę. People play games, friend. They lie, they lie. What can I do about lies? Niedługo później doszło do tragedii, która wstrząsnęła całym światem. Na polecenie Jima Jonesa zginęło 918 osób, w tym ponad 300 dzieci. Do dziś wydarzenia w Jonestown są uznawane za jedną z największych tragedii związanych z działalnością sekty w historii XX wieku. Z tą świątynią ludu to mocna akcja była. No, przed chwilą wyczytałem właśnie, że to się gdzieś tu stało. Ja w ogóle zapomniałem o tym całkiem, a słuchałem podcastu właśnie. Polecam bardzo. Podcast historyczny Rafała Sadowskiego. Mega polecam. I właśnie on nagrał fajny podcast o świątyni ludu. Bardzo warto posłuchać. Jazga, naprawdę. To jest w ogóle niesamowite, że ktoś potrafi mieć taki wpływ na ludzi, żeby 900 osób naraz popełniło samobójstwo. Patrz, jaki ładny, stary budynek sądu. Ale to jest tak karaibski klimacik, serio. No, byłem na wielu wyspach na Karaibach, także mogę trochę na ten temat powiedzieć. Co chwilę gdzieś muza na fulla, jakieś reggae leci. Śmierdzi wiadomo czym cały czas, a dla niektórych pachnie. No, dla mnie w sumie pachnie, na pewno lepiej niż papierosy. No. Dużo dreadów wszędzie. Ludzi z dreadami. No jest taki styl. Takie reggae, Jamajka i te sprawy. Patrzcie teraz. Jest to katedra anglikańska z XIX wieku. Największa drewniana katedra w całej Gujanie. Sprawdziłem teraz, ile ludzi mieszka w całym Georgetown. 127 000. Idę zobaczyć, czy da się wejść do środka. Bo podobno robi duże wrażenie. No niestety, nie udało się wejść. Powiem wam tak, są ładne części tego miasta i są takie, że dzisiaj myślałem, że po co ja tu w ogóle przyjechałem. No wiadomo, musiałem, no nie ma wyjścia, ale no centrum, tam gdzie ten targ duży i tak dalej, no tam jest lipa, no tam jest tak, że no wydawało mi się, że nawet ciężko telefon jest wyciągać i tak dalej, no bo jednak ludzie patrzyli na mnie, no, widzieli, że jestem turystą. Inne są za to świetne, tak jak na przykład tutaj. Jest ładnie, czysto, ludzie nie zwracają uwagi. Czy jest bezpiecznie? Nie, nikt mnie jeszcze nie zaczepił. Normalnie chodzę wszędzie, nikt nie zaczepia, ale jest dużo bezdomnych, takich narkomanów, można powiedzieć, wyglądających przynajmniej. Bo gdzieś tam jest nie tak pod kopułką też. Helikopter akurat leci. Ale nie zaczepiają.
To najważniejsze. To mnie zaskoczyło, jak przyjechałem na Wyspy Świętego Tomasza i Książęce w Afryce. Ostatni kraj, który ostatnio robiłem. I tam było tak inaczej. Wiecie, w Afryce przeważnie wszędzie zaczepiają, coś od was chcą, w wielu miejscach żebrają. Tam było zupełnie inaczej. Nikt nie żebrał, nikt nie zaczepiał. Ludzie nie zwracali uwagi w ogóle. No, aż normalnie nie pasowało to do Afryki. Wana Jana. Tradycyjna chata. No i dotarłem tu w końcu. Wczoraj byłem tu też wieczorem, ale nie nagrywałem nic. Bo tutaj w ogóle pod Marriotem była niezła impreza. Wczoraj festiwal jakiś. I love Guyana. No i przyszedłem na promenadkę nad wybrzeże. At 21:30 ruszam na te obchody. Wywieszenie flagi, jakieś fajerwerki o 12 w nocy są dopiero. Pół godzinki tam jeszcze będę szedł, zobaczyć co tam się dzieje. Strasznie walczyłem ze sobą, żeby wyjść z pokoju i nie iść spać, bo od 5 dzisiaj nie śpię. Ale nic, no szkoda by było to opuścić. Coś tu chyba poszło nie tak. Przyjechałem do miejsca, przyszedłem, 20 minut tu szedłem. Że miała być ta impreza, a tu się nic nie dzieje. Czyli chyba jednak w tym roku jest gdzie indziej. Zobaczymy, może jeszcze zapytam w hotelu, oni w tym hotelu coś odklejeni są. Które nic nie wiedzą. Zapytałem się, gdzie są obchody, nie wiedzą. Siemanko moi drodzy, dziś jest 26 maja i dokładnie 60 lat temu, w 66 roku Gujana ogłosiła niepodległość. Niestety nie udało mi się zobaczyć wczoraj miejsca, gdzie wieszali flagę, ogłaszali ją oficjalnie o 12 w nocy, fajerwerki i tak dalej. No, na internecie było źle podane, albo ja źle znalazłem, mniejsza z tym. Nie udało się, ale parada startuje za chwilę i pokażę wam, jak świętują tutaj ten ważny dzień. W ogóle wszystko dookoła jest zamknięte. Dzisiaj i jutro, w sumie 2 dni, wszystko będzie pozamykane. Także jutro spadam na Trinidad Tobago. Z rzeczy, które powinniście wiedzieć, to, że Wielka Brytania kolonizowała tutaj Gujanę przez 150 lat. Nazywała się tutaj British Guyana. Dokładnie. I tego dnia po ogłoszeniu niepodległości podpisali traktat pokojowy, zmienili nazwę po prostu na Guyana. Przyszedłem już pod główny bank, gdzie wszystko tutaj będzie startowało. Ludzi jeszcze na razie jest mało, ale teraz będzie coraz więcej. Ale miało się zacząć najpierw o 11, teraz już jest 15 po 12, dalej nie wystartowało. Także mają karaibski luz. Dużo rzeczy się dopiero rozkłada. Jedzonkiem już pachnie. Jakąś pamiątkę sobie kupię też. To właśnie dla takich chwil warto podróżować. Kilka godzin wcześniej były to zwykłe ulice Georgetown, a dziś tętnią muzyką, kolorami i energią tysięcy ludzi. Każda grupa prezentuje własne stroje, własny styl i własny sposób świętowania. Mieszają się tu wpływy afrykańskie, karaibskie i południowoamerykańskie, tworząc wyjątkową atmosferę. Przez moment można zapomnieć, że jest się tysiące kilometrów od domu i po prostu dać się porwać temu rytmowi. Karaibski luz. Nie ma tak powiedzieć, że zaczyna się coś o 11. Prawie minęły 3 godziny i dalej się nie zaczęło. 2,5. Got this night, I choose to forget my trouble for life. I know everybody got this on their mind now, but this time can make it forget that. I get the shy, I get the drinker. If you got my, I make me link up. Me I come for party, me I come for party. Sometimes it's just raining
face. I make sure that you let my light shine more. Ale trafiłem. Na karnawale jeszcze nie byłem. Go for patio, me I go for patio. Wiecie co? Jak przyjechałem, to trochę żałowałem, że nie jadę do dżungli. Ale jak tak teraz na to patrzę, koniec końcem, to nawet dobrze, że tam nie pojechałem. Ale świetnie. Tutaj jest fajnie, a pomyśleć, co będzie w takim Rio de Janeiro. O, moje marzenie tam kiedyś być. Może w przyszłym roku się uda. Fajnie by było. Karnawał w Rio, jednak to jest coś. Chociaż słyszałem, że najlepszy karnawał jest właśnie na Trinidad i Tobago. Nie wiem dlaczego i pod jakim względem najlepszy, ale podobno tam jest, tak jest oceniany. No, ale mi się i tak marzy ten w Rio, wiadomo. Dobra, świetnie było to zobaczyć. Parada idzie aż tam do promenady. Później nie wiem, co dalej robią. No pewnie tam impreza po prostu jest. Ale ja jestem przegrzany. 4,5 godziny stałem na słońcu, gdzie dopiero zaczęło się pół godziny temu. 4 godziny za wcześnie przyszedłem, ale tak było napisane. Zamiast 11 zaczęło się o 15. Karaibski luz. Ale o 17 do 19 na stadionie też jest impreza, jest pokaz dronów, fajerwerki, jakieś występy. Także drugą część jadę zobaczyć po prostu tam. Nie imprezuję ostatnio, nie piję. Zresztą samemu to też tak, co to za zabawa. Także jadę się trochę przewietrzyć do domu, zmrozić w klimatyzacji, wziąć prysznic przede wszystkim i później na stadion. No i wbijam na stadion. Muszę się śpieszyć, bo niezła ulewa idzie. Kurde, mam nadzieję, że to nie pozmienia planów tego pokazu, co ma być. Dostałem flagę. Idę się bawić ze wszystkimi. Nie wiem, co tu się dzieje, ale dali już te drony. Ja to zawsze coś sobie wymyślę. Zaraz przyjechać na sam koniec, tylko drony zobaczę, jak się ciemno zrobi. No nic. Oglądam sobie występy. Tak, dzięki zrobiłem mapę Gujany. Zebrało ludzi cały stadion. Lecą drony. Our multiculturalism, ladies and gentlemen. Our cultural diversity. Ale się zaczynają już układać. Kurde, nie widziałem nigdy takiego pokazu dronów jeszcze. Ale czad. Ale petarda. Jak oni tutaj takie show robią, to dopiero to, co jest w Chinach największe na świecie, to musi być szał. Muszę kiedyś pojechać zobaczyć. Wodospad, jest tutaj właśnie w Gujanie wodospad, który jest większy od Niagary.
Across the world. A happy 60th Independence Diamond Jubilee. Koniec, wracają. Ale to było zarąbiste. No dobra, warto było. Naprawdę mega było warto. Wiadomo, te występy to nic ciekawego, ale drony świetne. Bardzo świetne. Świetny dzień. No i kończę go już, wróciłem do hotelu. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Ja bardzo się cieszę, że miałem okazję zobaczyć, jak wygląda święto niepodległości, karnawał, pokaz dronów i w ogóle było świetnie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, zostawcie suba. A ci, którzy już to robią, pamiętajcie o tym, że zostawicie lajka i komentarz. Na razie.